Chciałam przypomnieć Państwu o roli kwasku cytrynowego w naszym ogrodzie, dlaczego rośliny nie mogą pobierać składników, chociaż ziemia jest nimi nasycona. Dlatego bardzo ważne jest zastosowanie kwasku cytrynowego. I o tym chciałam przypomnieć. Także zapraszam i w załączeniu dołączam filmik. Cudowny środek do karmienia roślin, czyli kwasek cytrynowy. Rośliny stają się silne i zdrowe. Przez cały sezon letni my, ogrodnicy, mamy do czynienia z jednym problemem, ze zdrowiem naszych roślin, a następnie z różnymi innymi i gdy tylko jest to możliwe, staramy się po kolei je rozwiązywać. Wydaje nam się, że dajemy wszystko naszym roślinom, ale nagle sygnalizują nam brak potasu lub fioletową barwę na łodydze i spodzie liści, co wskazuje na brak fosforu. Przykładów można mnożyć. Zaczynamy więc karmić nasze uprawy warzywne np. monofosforanem potasu, ale zapominamy o tym, że gdy zostanie on wprowadzony do gleby, fosfor wiąże wapń, tworząc z nim nierozpuszczalny związek, w wyniku czego rośliny mają już dość potasu, ale fosfor i wapń stają się całkowicie niedostępne. Stąd sucha zgnilizna wierzchołkowa owoców, pomidora i inne kłopoty, ponieważ wapń jest głównym elementem w strukturze komórek, a jeśli jest w roślinach jego niedobór, to patogenne drobnoustroje, grzyby, natychmiast znajdują sposoby na penetrację i zaczynają podbijać swoją przestrzeń życiową na osłabionych roślinach. W rzeczywistości gleba ma wszystko, czego potrzebują, tylko że rośliny z jakiegoś powodu nie mogą przyjąć odpowiedniej substancji. Na przykład jest za gorąco i roślinom zaczyna brakować wody, w wyniku czego dochodzi do ograniczenia ich odżywiania z gleby. Kolejny problem to na przykład zimna pogoda, wilgotna. Wszystkie procesy w roślinach spowalniają, a nadmierna wilgotność to najlepsze środowisko do szybkiego rozmnożenia się grzybów. Dożywianie nawozami mineralnymi nie działało jak potrzeba i nasycało glebę jedną substancją, ale blokowało inną, na przykładzie opisanego wyżej monofosforanu potasu. I znowu niedobór substancji życiowych prowadzi do złego stanu zdrowia i choroby. Aby temu zapobiec, istnieje bardzo prosty sposób, aby przywrócić wszystko do harmonijnego stanu, stosując kwas cytrynowy w odżywianiu, aby wprowadzony do gleby z wodą mógł bardzo szybko normalizować metabolizm roślin, znacznie poprawiając ich kondycję. Zmniejszał ryzyko gnicia końcówek kwiatów. Usunął niedobór fosforu, potasu, wapnia i innych pierwiastków śladowych. Zamienił stosowane suplementy mineralne w szybko przyswajalne formy dla roślin. W celu znacznej poprawy kondycji takich upraw warzywnych, jak np. pomidory i ogórki, można po prostu karmić rośliny samym kwaskiem cytrynowym, bez nawozów. Aktywuje on substancje znajdujące się już w glebie i w krótkim czasie dostarcza je roślinom. Produkt jest łatwo dostępny. Aby to zrobić, wystarczy rozpuścić łyżkę kwasku cytrynowego w 10 litrach wody i wlać od pół do 1 litra pod każdy korzeń. Jeśli zdecydujemy się karmić rośliny superfosfatem lub monofosforanem potasu, do takiego roztworu najlepiej dodać kwas cytrynowy, ponieważ nawozy fosforowe są substancjami rozpuszczalnymi w cytrynianie. Doskonale rozpuszczają się w kwasie cytrynowym. Zasadniczo kwas cytrynowy jest środkiem helatującym, który przekształca dowolny nawóz w formę helatową, w której wszystkie substancje w glebie są łatwo przyswajalne przez rośliny, nawet w 90%. Kwasek cytrynowy w przeciwieństwie do innych kwasów jest całkowicie nieagresywny i absolutnie nieszkodliwy zarówno dla roślin, jak i dla człowieka.